Bardzo ważnym jest to, żeby bardzo dokładnie śpiewać ten utwór, żeby naprawdę zdefiniować te wszystkie dźwięki na odpowiedniej wysokości. Tutaj zwracam Państwa uwadze szczególnej fakt, że musimy również w odpowiednim miejscu plasować nasze spółgłoski, szczególnie te dźwięczne. Również te bezdźwięczne mogą za sobą nieść jakiś rodzaj ciśnienia, które sugeruje pewną wysokość. Ja już nie będę się nad tym teraz roztrząsał, natomiast te spółgłoski, które są dźwięczne, tak jak na przykład, czy czy dzisiaj, smutne, prawda? One wszystkie muszą być na odpowiedniej wysokości. Ja tylko zacznę troszeczkę sugerując, o co mi w tym wszystkim chodzi. Czyli pierwsza fraza wygląda tak. Naprawdę rytm jest na początku kompletnie nieistotne. Najistotniejsze jest przeczytanie tekstu. Morze jest dzisiaj smutne i potem odpowiednie plasowanie tych dźwięków, spółgłosek oraz samogłosek na odpowiedniej wysokości. To jest nasza pierwsza fraza, prawda? My musi być już na wysokości H, tak? Ży. Jak schodzimy na dół, to również to ży musi być na wysokości H. Dopiero samogłoska E jest na wysokości GIS. Że jest. Czyli jak wchodzimy do góry, to J jako spółgłoska też już jest na wysokości A. Jest Dzi musi być również na wysokości A jeszcze, pomimo że odnosi się do dźwięku fis, ale dopiero samogłoska ma być na fis. Jest dzisiaj smutne. Też bardzo ważnym jest, żebyśmy śpiewali konkretnie te samogłoski, których śpiewamy, czyli bez żadnego wyrównywania. Morze jest dzisiaj smutne. Prawda? Tak sobie to wśpiewujmy, idąc dalej. W na wysokości F, westchnienia się żalą na wysokości GIS, przy brzegu. Prawda? U, bardzo ważne, brz jest na wysokości C, gu jest na wysokości fis. Proszę całą tę pieśń w takim tempie powolutku sobie wyśpiewać. W zasadzie do następnej frazy, czyli siwo-złotą sierścią, jak pierś wznosi się fala, do tego momentu mamy wszystko jakby w piano. Proszę się tym na początku nie sugerować, tylko proszę dokładnie plasować te samogłoski i te spółgłoski na odpowiedniej wysokości. Jeżeli uplasujemy spółgłoskę za nisko, zawsze będziemy mieli wrażenie, że robimy podjazdy. Także proszę plasować spółgłoskę przed konkretnym bitem, to jest też bardzo ważne. I jeżeli idziemy do góry, to spółgłoska następnej sylaby jest już na górze. Jeżeli schodzimy na dół, to spółgłoska kończąca tę sylabę, która była na górze, jest również na górze. I dopiero samogłoska następnej sylaby jest na niższym dźwięku. A tutaj mamy troszeczkę, możemy się rozśpiewać w ostatnim takcie na pierwszej stronie. Jak pierś wznosi się fala i ginie za falą, morze wzdycha falami, ziemia moją piersią. Zwróćcie Państwo uwagę, piersią. Prawda? Czyli robimy diminuendo w ten sposób, że najpierw śpiewamy to R na wysokości As i dopiero możemy zelżeć to G w ostatniej nucie. Mamy również przez kompozytora wpisane pewne atmosfery, to jest uwaga dla akompaniatorów. Tutaj na przykład zmierzch na morzu, prawda? Te pojęcia pojawiają się potem w tekście, natomiast jest to taka uwaga kompozytora służąca pomocy pianiście w uchwyceniu pewnego nastroju, prawda? Czyli zmierzch na morzu. To jest również uwaga dla nas, swoiste didaskalia, prawda? Wybrzeże jest coraz bledsze, w liliowej półżałobie zmierzch na morzu. To się wszystko gdzieś tam skłania się ku mrokowi, prawda? I żaglowiec oparty na wietrze, piękna poezja, prawda? Jasnorzewska, Pawlikowska. I żaglowiec oparty na wietrze, prawda? Wyobrażamy sobie, jak ten żaglowiec się
na wietrze jak ja na myśli o Tobie, tak? Czyli ten żaglowiec, który jest oparty na czymś nieuchwytnym, na tym wietrze, to jest tak jak ta myśl o Tobie, która mnie w ogóle trzyma przy życiu, przy funkcjonowaniu. I tu mamy pierwszą sentymentalną konkluzję, prawda? Jak ja na myśli o Tobie. Proszę się tutaj nie bać tej fermaty. Czyli od forty zaczynamy. Jak ja na myśli. Fermata. O Tobie. Prawda? Tu mamy dużo czasu na wyrażenie pewnej atmosfery. Proszę sobie to powolutku śpiewywać. Każdy dźwięk. Najważniejsze jest to, żeby te melodie, które są dosyć z pozoru wydają się na pierwszy rzut oka bardzo dziwaczne, żeby te melodie stały się jakby naszą drugą skórą. Żebyśmy czuli, że one są nasze. No i kolejne didaskalia, prawda, pisze kompozytor syreny, un poco più mosso, czyli troszeczkę szybciej, te syreny mają być troszeczkę migotliwe. Będziemy też opowiadali o ogrodzie nad morzem, który pachnie słodkim groszkiem. To jest bardzo piękne, poetyckie określenie tego ogrodu. Można sobie doskonale wyobrazić ten słodki groszek pachnący, ten piękny zapach. Na brzeg wpływają rozpienione treny, też przepiękna przenośnia. Na brzeg wpływają rozpienione treny, prawda? Czyli te smutne piany są jak treny, jakieś epitafium dla kogo się straciło, coś niebywałego. Proszę uważać bardzo w tej frazie ogród nad morzem pachnie słodkim groszkiem, żeby to była jedna fraza, czyli nie ogród nad morzem, potem pachnie albo pachnie słodkim groszkiem, tylko ogród nad morzem pachnie słodkim groszkiem, nad brzeg wpływają rozpienione tereny. Tu możemy się troszeczkę rozśpiewać, prawda? W morzu płaczą syreny. Czyli te tereny dlaczego? Dlatego, że gdzieś nastąpiła jakaś strata. Te syreny to opłakują, prawda? Możemy sobie wyobrazić jakiś piskliwy dźwięk tych syren, które coś opłakują, prawda? I to jest interwał, który może nam pomóc bardzo w tym wyrażeniu właśnie forte. Bo w morzu płaczą syreny, bo morze. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest piano, jest fermata, nie musimy od razu być bardzo cicho, prawda? Musimy tylko zrobić diminuendo. I nie możemy na morze, proszę się nie śpieszyć. Jest fermata, ćwierćuta z kropką, bardzo długo. Ten pianista z pewnością na nas poczeka i podobnie z ostatnią frazą jest gorzkie, konkluzją również całej tej pieśni, że to morze jest słone, prawda? Ale znamy to wrażenie, kiedy dostanie się trochę wody do ust, szczególnie z takiego morza, które jest mocno zasolone, że mamy wrażenie, że wręcz jest to gorzkie, prawda? A konkluzja dotyczy nie tylko oczywiście morza, tylko podmiotu lirycznego, który też odczuwa jakiś rodzaj goryczy.